ostre światło neonów i ławka na końcu korytarza. Szum aparatury medycznej w tle, te przerażające milczenie. Jedna sekunda, która wydaje się wiecznością. Ogromne okna oddzielają cię od życia, które wciąż się tli. Spotkasz tam chłopca zranionego przez świat, pozbawionego godności. Szukał wolności w iluzji, a więc zafundował sobie złoty strzał. Czujesz niepokój, gdzie twoje zmysły są sparaliżowane strachem. Wpatrujesz się w oczy smukłej blondynki w białym fartuchu. Znajdujesz w nich smutek i iskierkę nadziei. Mija cię uśmiechając się, podczas gdy powoli idziesz korytarzem. Kolejne okno ujawnia młodą kobietę porzuconą przez tego, który nie docenił jej miłości. Nie mogła znaleźć własnej wartości, nie rozumiała jego okrucieństwa. Za nią wszystko załatwiła brzytwa, uratował ją brat. Czysta biel otacza cię, sterylna czystość. Następne okno przynosi dreszcze i ból. Strach, twoje ręce spoczywają na szybie. Czoło pokryte potem, łzy spływają po przezroczystej powierzchni szkła. Próbujesz krzyczeć z rozpaczy, ale widok rzuca cię na kolana. Pip, pip. Nie jest to muzyka, a jednak jest w tym rytm, który rzuca cię na podłogę. Popatrz, tak młody i uwierzył kłamstwom, że nikt go nie kocha, że niczego nie osiągnął. Czuł się jak zbędny śmieć, rzucił się na dół. Jak niszczące mogą być twoje słowa, myśli u boku jego łóżka. Płacząca matka ściska jego rękę na nieruchomym ciele, wyrzucając swój ból, złość. Chce oszukać czas. Ta scena rzuca cię na podłogę. Wtulona w swe kolana płaczesz. Jest tam też pastor w gorącej modlitwie. Zwraca się w swoich modlitwach do Boga. Prawdziwy mój przyjaciel. Próbował wiele razy naprawić mój świat. Nie był wystarczająco wiarygodny, abym docenił wielki skarb, jakim jest życie. Teraz widzę, jak szatan walczy o moją śmierć, o moje jutro z łaską Bożą. Czy będę żył zanurzony w ciszy? Czekam na to, co się za chwilę stanie. Czuję, że czas się dla mnie kończy. Śmierć stoi u drzwi białego pokoju. Wstajesz spocona z podłogi, czując dziwny dreszcz. Wir myśli w głowie, wiesz, że to już koniec. Nagle słyszysz tylko piszczenie. Pij i życie gaśnie. Rozpacz matki, lekarz zakrywa moją twarz prześcieradłem. Biegniesz do okna, waląc pięściami i krzycząc: nie, twój żal jest bezużyteczny. Lekarz wypisuje akt zgonu, ty uciekasz. Za chwilę biegniesz z powrotem do okna, waląc pięściami i krzycząc: nie! Pamiętaj o tym obrazie i zapytaj się siebie w samotności, gdzie byłaś i jak traktowałaś mnie.
wracaj. Pożegnaj się dzisiaj.